Siemaneczko, witam Was ponownie w kolejnym filmiku. Niestety przez to, że taka teraz aura jest jaka jest i co chwilę albo jest ciemno już, albo dopiero, no to już jak tam sobie wybierzecie, to niestety doszło do tego, że muszę nagrywać właściwą treść tam załadunku czy rozładunku jeszcze po ciemku, rano. Tak jak dzisiaj, no to była na przykład tam 7 rano, bodajże 7, tam w pół do 8, a to ciemno i no niestety nie da się nic sensownego zrobić. A dla odmiany po południu muszę to sobie na szybkiego nagrywać właśnie rozpoczęcie i zakończenie, bo no, też inaczej się nie obrabiam. No to teraz jest godzina 16:10, a to za godzinę będzie znowu ciemno. No ale dobra, to tak drogą wstępu. Jeżeli chodzi o tematykę dzisiejszego filmiku, to tak, pojechałem sobie na rozładunek cellulozy tym razem. Najpierw ją ładowałem, ale z załadunku no niestety nie udało tam mi się nic konkretnego nagrać, bo to w zasadzie oni ładowali, a ja tylko potem musiałem beczkę wejść, spłukać i to w sumie cała robota moja była, oni wszystko zamknęli, więc tutaj nic nie było jakiegoś nadzwyczajnego i z cellulozą jest ten problem, że ogólnie rzecz biorąc są właściwie 3 rodzaje, przynajmniej te, które wiecie, te, które woziłem, te z którymi doświadczenie jakiekolwiek miałem. To jest taka bardzo lekka, czyli cała beczka do 5 dekli ładowana i ona ma 6 ton. Jest taka średnia, no to jest gdzieś tam około 14-15 ton, cała beczka też. I kolejna, ostatnia, to jest taka wersja około 20-21 ton. I to również jest ładowane objętościowo na cały silos. No zależy jakim jeździcie, nie? Bo może być 5-deklowy, może być 6, to już tam indywidualna kwestia. Tak, jeżeli chodzi o tą, którą ja dzisiaj miałem, to była ta 6, tam chyba 6,5 tony weszło. No to jest ta najlżejsza i to jest ta taka najbardziej badziewna. Bo ogólnie rzecz biorąc im cięższa, no to ona się tak w miarę przyjemniej zrzuca, nie stanowi aż takiego problemu. A im lżejsza, no to jest gorsza. Ale to może przenieśmy się najpierw na rozładunek, a wtedy Wam wszystko opowiem co i jak, ok? No to jedziemy. Dobra, podłączałem sobie, wszystko staje jak trzeba. I tak, jeżeli chodzi tutaj o cellulozę, to zaczynamy od takiego poziomu beczki, nie? Musi być no, opuszczona, albo minimalnie podniesiona, tak jak tutaj mam teraz się, żeby coś tam tylko na tłoku było, ale tak poza tym, no to musi być opuszczona. I zaraz powiem Wam dlaczego. Jeśli chodzi o ciśnienie robocze, no to mamy 1,5 bara mieć. Mamy 1,2, to zaraz będziemy puszczali. Instalacja jest długa, więc dlatego takie duże ciśnienie jest. To tam tam zobaczcie, tam nasz silos są aż tam. Więc ten taki całkowicie po lewej, ten taki większy. Więc dość daleko. Układ dźwigni to całkowity dół, 0 góry. Góra całkowicie zamknięta, a popyl zobaczymy jak będzie szło, ale myślę, że będzie szło badziewnie, więc pewnie będziemy musieli się pobawić tymi dźwigniami trochę. Ale trzeba być dobrej myśli. Uziemienie ich, wiadomo, i tam wszystkie pierdoły. Kliniki pod kołami i cały pakiet. Dobra, co odkręcimy. Zawsze najpierw powietrze sobie odkręcam tak trochę, żeby zobaczyć, czy instalacja jest otwarta, wiecie? Dobra, spróbujemy. O kurwa. Poszło. Najpierw trochę, powoli, żeby ciśnienie się wyrównało, wąż się napompuje zaraz. I zaraz powiem Wam dlaczego od opuszczonego, ale idzie w miarę. On jest lekki, bardzo lekki ten produkt, bo cała beczka waży tu 6 ton. Coś koło 6 ton, mamy 3/4 otwarte. Dobra, idzie. No, duże ciśnienie, cały pójdzie. Niestety nie mam szkła, to na łapkę muszę iść, ale idzie ładnie. Czyli lekki produkt, ile tu mamy? 1,40. Lampeczkę otworzyłem, bo ciemno trochę było, ale już w sumie nie będzie potrzebna. Dobra, weź trochę przykręcić popych. Tak, żeby to 1,5 bara się trzymało i żeby ładnie nam spróchniało. I zaraz Wam powiem o co chodzi z tym, że beczka jest teraz całkowicie opuszczona.
No dobra, ogólnie z celulozą jest ten problem, że obojętnie jakby jaka to jest wersja, nie? Bo macie tam chyba 3 albo 4 wersje, że jest taka lżejsza, cięższa i taka najcięższa, że cała beczka tam około 20 ton waży. To za każdym razem jest ten sam problem, że ona się lubi skleić. Bo to jest taka, nie wiem, jak mąka, coś takiego, ale taka bardzo drobniutka, że jak dostanie ciśnienie, wiecie, jak weźmiecie od razu do samej góry, to ona się po prostu spracuje i zrobi się przedmuch przez cały produkt i już jest po zawodach. Już wtedy tylko zostaje skrobanie, stukanie a na koniec łopata, bo nie wysypiecie tego. No sam kiedyś jak tu jak na firmie byłem na szkoleniu, to też takie coś przerabialiśmy tam z takim ziomkiem i niestety on mi właśnie tam pokazał, że musi być od samego dołu, od płaskiej powierzchni, wiecie, tu się zrobi pusto, bo to cała beczka jest załadowana, pełniusieńka i wtedy powoli, stopniowo to ma się obsuwać. Także jak przychodzi koniec, to ten produkt, który jest na samym przodzie, on tak jakby zerwie to, co zostało po całej długości beczki. No i wtedy wiadomo, trzeba jeszcze sprawdzić, czy to się obsypało, czy nie. Jeżeli nie, no to spuścić powietrze, obstukać i drugie podejście zrobić. Bo na ciśnieniu to już też tam w ogóle nic nie zdziałacie. To byłoby tak w skrócie. Teraz się zrobiło w miarę pusto tu z tyłu, więc jedziemy trochę do góry. Tak, żeby się obsunęło, nie? Tu nie jest powiedziane, czy do wysokości kabiny, czy ile. Tak, żeby się obsunęło trochę, ale nie za dużo. I tak stopniowo, tak kroczek po kroczku i cały czas, żeby prawie pusto było z tyłu. I powiem wam wtedy, tak jak jedni się tam pierdzielą z celulozą po parę godzin, no to mój rekord no to 45 minut i pusto. Więc i puściutka beczka, nie? No to myślę, że moja metoda jest całkiem git. No ale to sam kiedyś stukałem przez 6 godzin, więc wiem, co mówię. To ciepłe powietrze, elegancko, rękawice suszy. Przy okazji też w środku beczkę też trochę osuszy, to więcej się wysypie, nie? A to ile jest? 30 stopni. Na razie przynajmniej, bo dopiero chwilę temu odpaliłem kompresor, to jeszcze pewnie podbije. A tak to idzie. Przy takiej wysokości, taki jeden tłoczek i troszkę, no to znowu nam się zapełnił tutaj lej z tyłu, nie? O. No już mamy ładnie produkt znowu nasypany i znowu ta sama sytuacja, nie? Że najpierw wysypujemy, robi się prawie pusto i znowu trochę do góry. I tak dalej. I powiem wam, to jest naprawdę dobra recepta na to, żeby ten towar się w całości wysypał, żeby nie było żadnego tam restproduktu, ani cyrkus ze stukaniem, pukaniem przez pół dnia. A nie wiem, czy mówiłem, zacząłem o 8 rano, to zobaczymy, ile czasu to zejdzie. No to biorąc pod uwagę, jak długa jest ta instalacja, ile ona może mieć? Tu jest do góry trochę, tak? Czyli ona wtedy idzie płasko wzdłuż tej ściany. I tam aż do silosa, no to ma jakieś ze 150 metrów. Coś koło tego będzie, no to jest długa instalacja. Czym tu jeszcze warto wspomnieć, to wiecie, ona jest bardzo lekka ta celula, akurat ta, którą ja teraz mam, bo jak jest ta ciężka, to jeszcze jest pół biedy. Ale jak jest ta leciutka, to wiecie, nawet jeżeli ona się oklei, to najlepiej wejść do góry i sprawdźcie jeszcze, czy ona faktycznie zeszła, bo na wadze na przykład może być różnica, nie wiem, 40-50 kg, a okaże się, że tam, kurde, cała kupa tego w środku jest, nie? Albo, nie wiem, stówka, bo różnie te wagi pokazują to jedno, a drugie, że ona jest tak lekka, że nawet 100 kg to jest, kurczę, taka ilość, że to jest kilka taczek. Więc no w wypadku tej lekkiej, no to naprawdę warto wejść tam do góry, sprawdzić. Tak jest ta ciężka, no to moje to tam jeszcze pół biedy, bo ta ciężka akurat spoko schodzi, no to naprawdę nie można się tam jej doczepić. No zobacz, jak ładnie, kurde, wąż sobie podskakuje. A minęło jakieś pół godzinki, tak, od kiedy zacząłem? Więc zobaczymy, co tu będzie dalej. Teraz mam podniesione na pół gwizdka. Więc tak dość dynamicznie ucieka. Dobrze jest. Nawet muszę trochę popych przykręcać, bo mi aż powietrze za bardzo ucieka. No dobra, lecimy dalej. Powiem wam, co mnie jeszcze zdziwiło, że ta celuloza idzie jako produkt spożywczy. Ja wiem, że ona tam idzie czasami do jakiejś fabryki olei jadalnych albo tam czegokolwiek innego.
nie wiem, proteinami, tak? No to cholera wie, nawet muszę poczytać o czym to będzie. No ta firma, w której jestem, to też jakaś spożywcza jest, ale tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czym oni się zajmują. Tak chłodnie są, niechłodnie. To widzę, glukozę przywożą, cellulozę. Cholera wie. Do ostatniego etapu. I to jest właśnie przerąbane, bo ta firma jest ogólnie w środku miejscowości, w środku miasta można powiedzieć. I jest zakaz całkowity używania młotka, więc nie wiem, jak tutaj ogarnę, zawsze można łapką trochę popukać. Coś tam zawsze spadnie, albo wibratorem tam, wiecie, szybko dmuchnąć. O, to był właśnie ten moment, co mówiłem, że na samym końcu właśnie fajnie spada i zrywa to wszystko. Zarąbiście. To powinno być git. Dobra. Basta. Git jest. Powinno być dobrze, zaraz zobaczymy. Czekajcie od razu na gorąco. Co my tu mamy? Dobra. 0 prawie. Czyli już blisko fajrantu. No wiadomo, tam przy takich małych tonażach, no to ten tłok to też tam nie wiadomo jakiego obciążenia nie ma. No, ale widać tam jakby się okleiło z przodu, to rzeczywiście byłoby widać. No dobra, zobaczymy co tu dalej będzie. No i dobra, jak widać mamy końcówkę. Czyli ładnie poszło i brzmi tak jakby faktycznie miało być pusto. Jeszcze tam wejdę do góry, zajrzę. No wiecie, nie można pukać młotkiem, ale o ręce nikt nic nie mówił, nie? Coś to tam zawsze pomoże, jak woda święcona nieboszczykowi. No dobra, nic. Jak składam bajzel i opowiem wam wszystko, co wyszło, jak zajrzałem do środka. Albo jak coś będzie w środku, to jeszcze nagram. O, trzeba zamykać. Dawaj, kurde. No dobra. Zeszło 45 minut, czyli elegancko. No zaczęliśmy za 5:08, a jest 8:40. Dobra. No i dobra, tak jak było widać. Ciemno, zimno i jeszcze od tego kanału przeklętego tam ciągnęło, no ale to już mniejsza z tym. Rozładowane, teraz patrzyłem tam chwilę temu, jak wyczepiałem jeszcze ją, to nic nie zostało, ładnie wszystko zeszło, bez większego jakiegoś problemu. I tak, ogólnie rzecz biorąc, no to z tą ciężką, od tego zacznijmy, może od końca, od tej najcięższej wersji. No to z nią nie ma aż takiego problemu, bo ona w miarę schodzi, tylko warunek jest taki, wiecie, jak pokazywałem, że od dołu i stopniowo pyk, 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 tył się robi pusty i tak co chwilę, wiecie, stopniowo sobie wychlacie. Tak samo jak zacząłem rozładunek, jak zacząłem sypać, to też małe ciśnienie i dopiero wtedy wchodzicie na właściwy poziom no, ciśnienia w beczce, tak? Ciśnienia popychu, bo to w zasadzie w beczce lepiej jak jest mniejsze ciśnienie, a na popychu jak jest większe. To już tam no, kwestia indywidualna firmy, tak? Bo może być firma na przykład, co będzie chciała mieć, nie wiem, 0,3 bara, bo takie są też, bo dobrze wiedzą, że wiecie, że to się potrafi okleić i im mniejsze ciśnienie, tym potem mniej pierdzielenia, w ten sposób. Ale jeżeli firma mówi, że ten rodzaj akurat, co oni chcą, żeby zrzucić, i że to w miarę idzie, no to można im raczej z reguły wierzyć na słowo, tylko mówię, no podstawowy warunek jest taki, żeby zaczynać od opuszczonej beczki i dopiero wtedy stopniowo ją wychylać. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o co jest istotne przy tym produkcie, no to jest to, czy on jest wilgotny, czy jest ładnie wysuszony. Jeżeli nawet zamykacie dekiel i wiecie i widzicie, że on jest taki, bo to jest ogólnie celuloza, no to jest, u nas to się nazywa mąka drzewna. I to jest naprawdę do różnych rzeczy, do jakichś fabryk, no chyba nawet mówiłem tutaj, jak rozładowałem. To wiecie, to naprawdę można w różne miejsca zawieźć, czy odebrać, czy cokolwiek innego. To no, nie ma reguły. Czasami może być bez kitu to 0,3 bara, czy nie wiem, 0,5 bara, 0,6 bara i będziecie się pierdzielić z tym nie wiadomo ile czasu, jeżeli towar będzie wilgotny, a może być na przykład tak jak tutaj było. 1,5 bara, kurde, 45 minut i puściuchno, tak? No ale dobra, do rzeczy. Może zostawmy na razie w spokoju tą dobrze wysypującą się cellulozę, a skupmy się na tej, która jest najbardziej chujowa, którą ogólnie rzecz biorąc sypałem, no to
To jest właśnie lekka, ale to jest to taka bardziej wilgotna, można powiedzieć. I też jest zasada dokładnie taka sama i tam wtedy nie za duże ciśnienie, bo no teraz 1,5 bara, no to rzeczywiście było duże już, tak? No i tak tam chyba nawet tyle nie dobiłem, bo powietrza więcej uciekało niż kompresor dostarczał. Ale jeżeli chodzi o tą bardzo lekką, bo ona jest najgorsza, to nie wiem, jeżeli mówią wam 0,3 bara, 0,5, to nawet na podmuchu, raczej na beczce nawet niech do takiej wartości nie dochodzi, tylko wiecie, lepiej dawać sam dół, żeby ten produkt cały czas wysypywał się swoim tempem, tam swoim tak jakby ciężarem i swoją prędkością wylatywać. I wtedy bez kitu, no też, nie wiem, ten leciutki jestem w stanie czasami w godzinę rozładować. Teraz na przykład wczoraj gadałem z gościem od nas z roboty i mówi, że celuloza no to jest najgorszy produkt i też, że 10 godzin na przykład sypał. Inny sypał 20 godzin. Bo jeżeli dacie za duże ciśnienie, jeżeli ten produkt się oklei dookoła, no to wtedy zostaje tylko łopata. Możecie tłuc w niego, robić cokolwiek z nim chcecie, bo on się normalnie sklei. On się przyklei do beczki i no to już nic tam nie zrobicie wiele więcej. I powiem wam, że to jest masakra, to jest problem. No, ja sam taki jak pierwszy raz zrzucałem celulozę, no to miałem duży problem, ale to no, tam zeszło mi chyba 3,5 godziny. I to już było tak na granicy bez kitu, miałem dobrą beczkę, bo miałem 2 wibratory i ten duży taki, kurde, ten niebitny z tyłu. To poszło, ale no, trzeba bardzo uważać. To jest naprawdę ciężki produkt i on zostaje, jest drogi w utylizacji i nawet jeżeli, nie wiem, na wadze będzie 50 kg, to i tak jego dużo w środku będzie. To, no, to już naprawdę uważajcie na niego, bo to jest jeden chyba z gorszych produktów. Do mycia jest spoko całkiem. No, tam nie ma jakiegoś większego problemu, ale do rozładunku no to jest, kurde, diabeł prawdziwy. I ogólnie rzecz biorąc zawsze robię tak, że wiecie, że na samym końcu jak już jest tak na pół i słyszę, że po prostu jak uderzam młotkiem, że ta beczka jest częściowo pusta, to wtedy już biorę na maksa w górę. Żeby ten cały ciężar, co z przodu został, nie wiem, powiedzmy tona, 2, no zależy jaka tam sytuacja jest, żeby on spadając tak jakby oczyścił ściany, żeby on zerwał ten produkt ze sobą. Tak samo przy kradzie robię na przykład i przy tanie też, że jak już do samej góry dobijam, to spada to wszystko i najwyżej, jeżeli zostanie cokolwiek, no to przy dole, ale przy dole jest dużo łatwiej, bo wiecie, wtedy napierdalacie i spadnie to prędzej. No i tutaj co jeszcze mogę doradzić, sam po sobie jak to robiłem, to na przykład jeżeli już się oklei, już dojdzie do takiej sytuacji, to robiłem tak, że opuszczałem beczkę całkowicie w dół, tak, no tam, tak żeby młotkiem sięgnąć do całej długości i spuszczałem powietrze do zera i wtedy opłukiwałem ją całą jeszcze raz podnosiłem, ale bez ciśnienia i jeszcze raz, kurde, wtedy zaczynałem od bardzo malutkiego ciśnienia, także jak tłukłem tym młotkiem, żeby ta siła dopychała tego produktu. I powiem wam, zrobiło robotę. Tak jak opuściłem, opłukałem, znowu podniosłem, wysypałem, znowu opuściłem, znowu opłukałem no i dało radę, poszło. Więc tutaj przy celulozie, no to co mogę doradzić, no to po pierwsze uważać, po drugie, no jak ta procedura rozładunku, to właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, ale jeżeli macie kogoś, kto wiecie, kto będzie już miał ten produkt ze sobą, albo nawet na firmie się zapytać, czy jest trudno, czy nie trudno, czy były jakieś przygody i oni powiedzą wam. Jak ktoś na przykład stał 10 godzin, to trzeba wziąć pod uwagę, że to jednak coś tam chujowego może w tym być, nie? Dobra, ja tu gadu, się zrobiła 16:25, a to już prawie ciemno, no nic. Mam nadzieję, że w miarę podpowiedziałem i też mam nadzieję, że będę miał tą kijową celulozę, tak żebym mógł trochę dokładniej pokazać, tak jak coś będzie się knociło, bo tutaj to nie była jeszcze aż taka zła, bo naprawdę fajnie poszła. Delikatnie od początku, delikatne ciśnionko i nie było tam żadnego problemu. No nic, a tymczasem dzięki za waszą uwagę i trzymajcie się, do następnego. Hej!